Czy można mieszać ze sobą czynniki chłodnicze? W świecie klimatyzacji i chłodnictwa jedno pytanie pojawia się wyjątkowo często. Czy można mieszać ze sobą różne czynniki chłodnicze? To wątpliwość, która może pojawić się zarówno u początkujących serwisantów, jak i u doświadczonych instalatorów. W teorii może się wydawać, że skoro układ działa, to wszystko jest w porządku. W praktyce jednak skutki takiego działania mogą być katastrofalne. Od spadku wydajności po poważne uszkodzenia systemu. W tym materiale wyjaśnię Wam, dlaczego absolutnie nie wolno mieszać czynników chłodniczych i jakie mogą być konsekwencje takiego błędu. Zapraszam! Co to są czynniki chłodnicze? Czynniki chłodnicze to substancje krążące w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych, których głównym zadaniem jest pochłanianie i oddawanie ciepła. To właśnie dzięki nim możliwa jest wymiana energii cieplnej, a tym samym ochładzanie pomieszczeń, produktów czy powierzchni. W trakcie pracy układu czynnik chłodniczy przechodzi cyklicznie ze stanu ciekłego w gazowy i odwrotnie, umożliwiając efektywne chłodzenie. Do najczęściej stosowanych czynników chłodniczych należą aktualnie takie czynniki jak R32 w klimatyzacji, trochę starszy 410A, R134 i wiele innych. I każdy z nich ma swoją unikalną charakterystykę, zakres temperatur pracy i zastosowanie. Właśnie dlatego ich dobór, a co za tym idzie również stosowanie, musi być zawsze zgodne z wytycznymi producenta danego urządzenia. Każdy czynnik chłodniczy ma swoją unikalną charakterystykę pracy, co oznacza, że różni się od innych m.in. ciśnieniem odparowania, skraplania, zakresem temperatur, a także składem chemicznym. To właśnie te właściwości decydują o tym, w jakich warunkach i urządzeniach dany czynnik może być bezpiecznie stosowany. Niektóre czynniki są jednorodne, bo składają się z jednej substancji. Inne to mieszaniny, czyli czynniki niejednorodne, w których poszczególne składniki mogą się rozdzielać podczas pracy, co dodatkowo komplikuje ich obsługę. Te różnice sprawiają, że czynniki nie są zamienne ani kompatybilne, a każde urządzenie jest projektowane pod konkretny czynnik i tylko taki powinien być używany, by system działał sprawnie i bezpiecznie. Dlaczego więc nie wolno mieszać czynników chłodniczych? Mieszanie czynników to poważny błąd, który może prowadzić do nieprzewidywalnych i niebezpiecznych skutków. Każdy czynnik ma ściśle określone właściwości fizykochemiczne, a połączenie dwóch różnych substancji powoduje, że układ zaczyna działać w sposób trudny do przewidzenia. Mogą wystąpić niekontrolowane zmiany ciśnienia, a nawet reakcje chemiczne, które zagrażają zarówno urządzeniu, jak i osobom pracującym przy instalacji. Co więcej, takie mieszanki zaburzają dokładność pomiarów serwisowych, ponieważ urządzenia do diagnostyki i odzysku są skalibrowane właśnie pod konkretne czynniki. W efekcie serwis staje się nieefektywny, a urządzenie narażone jest na awarie, których można było łatwo uniknąć. Jakie są skutki mieszania różnych czynników chłodniczych? Mieszanie czynników może prowadzić do poważnych konsekwencji technicznych i finansowych. Jednym z pierwszych objawów takiego błędu jest wyraźny spadek wydajności całego systemu. Urządzenie nie chłodzi tak jak powinno, a zużycie energii rośnie. Kolejnym etapem jest niestabilna praca układu, wahania ciśnień, temperatur oraz głośniejsza praca sprężarki. W skrajnych przypadkach może dojść do zatarcia sprężarki, czyli uszkodzenia jednego z najważniejszych i kluczowych elementów dla całego systemu. Jeżeli dojdzie do takiej awarii z wymienionych wcześniej czynników, producent może nam odmówić naprawy gwarancyjnej, a koszty takiej naprawy spadają na użytkownika. Co więcej, serwisowanie takiego układu jest trudne i czasochłonne, ponieważ nie wiadomo dokładnie, z jaką mieszanką mamy do czynienia. Co zrobić w sytuacji, w której doszło do przypadkowego zmieszania czynników chłodniczych? Jeżeli doszło do przypadkowego zmieszania czynników chłodniczych, nie wolno uruchamiać urządzenia ani kontynuować pracy układu. Pierwszym sygnałem, że coś jest nie tak, może być nieregularna praca systemu, brak odpowiedniego chłodzenia lub nienaturalne ciśnienia wskazywane na manometrach. W takiej sytuacji konieczne jest całkowite odzyskanie czynnika chłodniczego przy użyciu stacji do odzysku.
a następnie dokładne wypłukanie instalacji w celu usunięcia pozostałości mieszanki. Dopiero po tych czynnościach można bezpiecznie napełnić układ odpowiednim, zgodnym z dokumentacją producenta czynnikiem chłodniczym. Choć proces ten bywa czasochłonny i kosztowny, jest niezbędny, aby uniknąć poważnych usterek w przyszłości i przywrócić pełną sprawność systemu. Podsumowując, czynniki chłodnicze nie są zamienne i absolutnie nie powinny być ze sobą mieszane. Nawet jeśli na pierwszy rzut oka wszystko działa poprawnie, skutki takiego działania, tak jak wspomniałem, mogą być bardzo kosztowne, a nawet niebezpieczne dla całego układu. Dziękuję Wam za uwagę. Piszcie śmiało w komentarzach, jakie Wy macie o tym zdanie, a ja Was zapraszam do kolejnych naszych materiałów. Pozdrawiam!